Cześć, z tej strony Jerzy Mączyński. Jestem właśnie po sesji nagraniowej do 3. epizodu Jery&ThePelicanSystem Virtual Tour. Był to dla mnie specjalny epizod, gdyż 4 dni temu byłem na ekstrakcji 8 i dowiedziałem się, że nie będę mógł grać na saksofonie w tym odcinku. I sprowokowało mnie to do tego, żeby powiedzieć, czym jest dla mnie projekt Jery&ThePelicanSystem. Od samego początku chciałem stworzyć koncepcję na zespół, a nie zespół. I cieszę się, że mam możliwość realizowania tego projektu, jakim jest Virtual Tour. Zawsze marzyłem, żeby zapraszać najróżniejszych muzyków do swojego składu, czerpać z nich energię, wchodzić z nimi w dialog i tworzyć na tej podstawie najróżniejsze kompozycje. Dlatego zapraszam Was do obejrzenia tego epizodu i do zobaczenia kolejnych odcinków.
Robimy. I'm ready. Byłem w Indiach w zeszłym roku na miesiąc. Taką bardzo piękną podróż. Właściwie taka największa, jeżeli chodzi o podróże, to chyba moja największa przygoda życia. Sama energia, jaka tam była. We call Shruti Mata Laya Pita, which means rhythm is our father and melody is our mother. Okay? Now they create a harmony. Muzyka jest po prostu bardzo pojemnym, bardzo szerokim pojęciem. I nie istnieje coś takiego jak jakiś limit w przyswajaniu, czy może w przyswajaniu jakiś limit jest, ale w patrzeniu na muzykę. Bardzo ciekawe jest, jak ludzie w ogóle pojmują muzykę, że to jakby taka ta płaszczyzna emocjonalna, to jest przekazu, to jest w ogóle bazowa kwestia. To nawet dźwięki, forma, wszystko nieważne, ale żeby udało nam się wejść na jakiś taki wspólny, emocjonalny tor, to wtedy wszystko idzie. We connect this instrument to our mythology, where the god of death, his name is Shiva or Nataraja. According to what we Indians believe, music originated, actually the language originated from the instrument that he holds. It's called idukka, okay? He holds it like this, and there are two sticks which is tied to a rope on either sides, okay? When he shakes, naturally it hits, okay? So the language itself originated from the god's instrument. So you can imagine what is the importance of music in India, okay? Because the whole concept of language itself originated from a musical instrument. Nie da się robić niczego w życiu bez odniesień, tak mi się wydaje. Dla mnie tradycja w ogóle w muzyce, nie tylko w muzyce, w życiu i jakby świadomość tego, co było kiedyś i jakaś taka solidna baza, bez historii po prostu się moim zdaniem nie da robić dobrze. Nie da się robić dobrze, wykonywać swojego zajęcia, do którego jesteś w życiu powołany, bez znajomości ludzi i zjawisk, które wiążą się z Twoim zajęciem, które robisz. Czy robisz buty, czy grasz na bębnach. To mam na imię Marcel i jestem pianistą, kompozytorem. Jestem człowiekiem raczej szczęśliwym, radosnym i nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć. Co ja mam powiedzieć? Może jakoś tak poszerzcie to pytanie. Hi, my name is Vinod from Anoor. I play Miridangam. I am South Indian classical musician. Mam na imię Młynarski, urodziłem się w Warszawie w 1979 roku. Gram na perkusji. Oprócz tego gram też na mandolinie i banjoli. Prowadzę różne zespoły. Nagrałem trochę płyt, zagrałem dużo koncertów, mieszkam w Warszawie. Pozdrawiam wszystkich. Hi, I am Sunad Anoor. I play the Khanjira. I am also a South Indian classical musician. Myślę, że to jest próba dla nas wszystkich. We get to know ourselves much better. We get to know ourselves because we are so isolated and it's like exploring oneself. We can look into eyes like this, right? We look into eyes because only eyes. The only thing visible is eyes. Nothing else. Everything is covered like this. You can have a good eye contact. Eye contact. Ja uważam oczywiście, że aktywność w czasach internetu, no to jest taka tak zwana online, jest cholernie potrzebna i świetnie, że jest. Co by było, gdyby była taka pandemia w czasach przedinternetowych?
chyba siedzielibyśmy po prostu w domach. But yeah, once we musicians get together and jam online, that is, kind of fun. But obviously, the audience won't get the experience, and we won't get the experience as well. We just have to do it for art, for our art. Because online you don't know who is enjoying, right? To pamiętam, sam początek był taki, że tych koncertów online, że granie bez publiczności z tym poczuciem, że jest bardzo duża, daleko większa publiczność niż na koncercie po drugiej stronie obiektywu. And you don't get the actual clarity of seeing in front of you. To jest jakieś takie bardzo nowe doświadczenie, ale I'm busy with a lot of things here due to lockdown. We don't have work from home, but I am working for home now. A lot of cooking because I'm always home. ciężko mi to pisać. There were many things which we used to give excuse to ourselves for not having time. So like reading books or researching about music, thinking a lot. We always used to give excuses that, okay, I'm busy, I cannot do this. Yeah. Okay, I'm busy, I cannot read books. Okay, I'm busy, I cannot do exercises. Like that. So it was a privilege that we gave to ourselves for being a musician. So yeah, now that we have many things that we always wanted to do, we can do. And as he told, online classes, concerts, and bonding with family, which is really special, So now we are actually playing indoor games together, which is really special, right? Like we play, I am bonded with neighbors. I play chess with there is a old person living in opposite house. I play chess with him, and some small kids, neighbor, who belong to neighboring places. I play with them. So all this is really special during lockdown. I think it's a kind of blessing in disguise as well, where you get to bond with many people. Because always musicians are traveling, you don't know. We know a person from Poland, but not a neighboring person. Więc ja myślę, że to był dobry czas. Good time. Abstrahując od pandemii, polecałbym każdemu, kto dosyć dużo czasu poświęca na jakąś czynność życiową. Może być to granie na instrumencie, może być to sport, może być to pisanie, może być to praca fizyczna. Bardzo, bardzo polecam robienie sobie przerw na tyle, na ile jest to możliwe. Dlatego, że można wrócić z zupełnie odświeżoną głową i spojrzeć na sprawy, które są pozornie bardzo dobrze znajome, i spojrzeć na sprawy, które pozornie są dosyć dobrze znane, zupełnie świeżym okiem. To jest bardzo, bardzo potrzebne i to gwarantuje może dojście do nowego otwarcia, do jakiegoś takiego kreatywnego podejścia do życia.